Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Są sprawy, które do dziś budzą pytania. Andy Polański. Historie opowiedziane w formie autorskiej narracji dokumentalnej. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Jest niedziela, 3 lipca 1988 roku. Zaczyna się zwykły letni dzień w norweskim Drammen. W Fjell, dzielnicy położonej na południowy wschód od centrum miasta, stoją wysokie bloki przypominające stodoły stojące wśród lasów i gór. To właśnie tutaj 9-letnia Therese Johannesen, która ma wakacje, przez większą część dnia bawi się z przyjaciółmi. Także wieczorem, kiedy ciepła, słoneczna pogoda nagle się załamuje i przechodzi w jedną z najgwałtowniejszych ulew od dłuższego czasu. Therese mieszka w jednym z tych bloków przypominających stodoły razem z matką i młodszą siostrą. Jej mama jest wtedy ponownie w ciąży, w drodze jest kolejna dziewczynka. Ale ta nienarodzona jeszcze siostra będzie dorastać już bez Therese. W kolejnych miesiącach i latach ogromne siły zostaną skierowane na odtworzenie każdego szczegółu z dnia 3 lipca 1988 roku, niedzieli, w którą Therese zniknęła. Wiadomo, że tego dnia odwiedziła mieszkających niedaleko dziadków. Później bawiła się z przyjaciółmi. Kiedy pod wieczór zaczął padać deszcz, wróciła do domu razem ze swoją młodszą siostrą i poprosiła o parasole. Wieczorem, krótko po godzinie 19, Therese poszła do kiosku. Tam kupiła słodycze. Już wtedy pojawił się pewien szczegół, który później zwrócił uwagę śledczych. Matka nie dała jej pieniędzy. Nikt nie wiedział, skąd Therese miała resztę gotówki. Po tej wizycie w kiosku nikt nie potrafił już powiedzieć z całą pewnością, dokąd poszła. Czy wróciła do domu, czy poszła gdzie indziej? Czy sama zdecydowała się opuścić Fjell? Czy ktoś zabrał ją po drodze z kiosku albo spod bloku? Czy była to osoba, którą znała, a może ktoś zupełnie obcy? I czy to przypadek, że zniknęła właśnie Therese? Jej matka zaczęła się niepokoić około godziny 21, kiedy zeszła na dół, żeby zabrać młodszą córkę z deszczu. Wtedy zauważyła różowy rower Therese. To było nietypowe. Therese zwykle nie zostawiała roweru w taki sposób. Zazwyczaj wnosiła go na balkon rodziny. Matka zaczęła jej szukać, ale nie znalazła jej nigdzie. Policja w Drammen otrzymała zgłoszenie o zaginięciu Therese kwadrans po 22 w niedzielę 3 lipca. Dziewczynka była ostatnio widziana przez kolegów i koleżanki z zabawy przed blokiem, w którym mieszkała, około godziny 19:30. Kiedy później pytano dzieci, czy robiły wtedy coś szczególnego, odpowiadały, że nie, po prostu były na zewnątrz i się bawiły. W komunikacie o zaginięciu Therese opisano ją jako szczupłą dziewczynkę z długimi, ciemnymi włosami i oczami. Brakowało jej 2 zębów w górnej szczęce. W chwili zaginięcia miała na sobie różową koszulkę, ciemnoniebieską dżinsową spódnicę oraz różową torebkę z cykoriami. Ruszyła największa policyjna obława w Norwegii.
Niemal cały personel komisariatu policji w Drammen oraz najbliższych posterunków pracował nad wyjaśnieniem tego zaginięcia. W okolicy mieszkało około 5000 ludzi. Policja przeczesywała teren i zbierała wszystkie informacje, licząc na przełom. Pojawiły się doniesienia o czerwonym Volvo 240, które miało powoli krążyć po okolicy w dniach poprzedzających zaginięcie Teresę. Ktoś twierdził, że widział czerwone Volvo zatrzymujące się przed domem Teresy o godzinie 20:05 w wieczór jej zaginięcia. Inny sąsiad widział dziewczynkę podobną do Teresę, która miała rozmawiać z nieznajomym mężczyzną przed blokiem. Według tego świadka mężczyzna chciał, aby dziewczynka poszła z nim. Kiedy mimo intensywnych poszukiwań nie natrafiono na żaden ślad Teresę, śledczy coraz bardziej skłaniali się ku temu, że dziewczynka mogła paść ofiarą przestępstwa. 2 dni po jej zaginięciu policja w Drammen zwróciła się o wsparcie do krajowych jednostek kryminalnych specjalizujących się w najpoważniejszych sprawach Norwegii. Na początku śledztwa nie byli pewni, jak właściwie wyglądał przebieg zdarzeń. Każdy nowy trop dawał nadzieję, ale również często prowadził donikąd. Krótko po zaginięciu pojawiła się teoria dotycząca mężczyzny w czerwonym samochodzie. Policja poświęciła bardzo dużo czasu i sił, aby ją sprawdzić. Nie udało się jednak znaleźć kolejnych świadków, którzy potwierdziliby tę wersję. Policja skontrolowała ponad 400 właścicieli czerwonych Volvo 240 w promieniu 50 km od Drammen. To również nie przyniosło przełomu. Z czasem pojawiły się wątpliwości, czy świadek, który miał widzieć Teresę rozmawiającą z mężczyzną na klatce schodowej, rzeczywiście widział właśnie ją. Nie było pewności, czy sytuacja opisana przez świadka nie wydarzyła się innego dnia i czy nie dotyczyła innej dziewczynki, podobnej do Teresy, po którą przyszedł ojciec. Pytanie pozostawało więc otwarte, czy Teresę wciąż żyje. Kilka tygodni po zaginięciu do dozorcy na osiedlu Fjell zadzwoniła tajemnicza osoba. W 1988 roku wszystkie odpady w Fjell spalano w piecu na miejscowej stacji odpadów w temperaturze około 1200 stopni. Nieznany mężczyzna, który się nie przedstawił, zapytał, czy śmieci spalają się całkowicie. Dozorca, później pytany o ten telefon przez telewizję norweską, przyznał, że nigdy nie potrafił o nim zapomnieć. Håkon Grydland, jeden z policjantów zaangażowanych w śledztwo od samego początku, mówił norweskiej telewizji, że śmieci ze wszystkich budynków na Fjell zostały sprawdzone już na wczesnym etapie. W pierwszym roku nad sprawą pracowało około 100 policjantów. Zebrano 4650 informacji od społeczeństwa i przesłuchano 1721 osób. Mimo tego śledztwo nie przyniosło żadnych odpowiedzi. Po roku intensywnych poszukiwań policja w Drammen ograniczyła specjalną grupę pracującą nad sprawą. Ale istniał jeszcze jeden trop, którego, jak się później okazało, nie sprawdzono wystarczająco dokładnie. W 1990 roku, 2 lata po zaginięciu Teresy, śledztwo zostało wznowione. Ten trop prowadził do Pakistanu i dotyczył mężczyzny, z którym Inger Lise, matka Teresy, była związana, zanim zaszła w ciążę z Teresę. Kiedy Inger Lise dowiedziała się, że spodziewa się dziecka, była już w nowym związku. Jej wcześniejszy partner, pochodzący z Pakistanu, miał powiedzieć jej, że nie może mieć dzieci i to niemożliwe. Przez wszystkie lata zakładała więc, że ojcem Teresy jest jej nowy partner, ten sam mężczyzna, z którym później miała jeszcze 2 córki. Pakistański mężczyzna miał alibi na czas zaginięcia Teresy. Teoria policji zakładała jednak, że jego rodzina mogła mimo wszystko wierzyć, że Teresa jest jego córką i że ktoś z jego krewnych mógł zabrać dziewczynkę do Pakistanu. W 1990 roku policja sprawdziła listy pasażerów wszystkich lotów do Pakistanu. Wtedy natrafiono na coś, co uznano za bardzo interesujące. Okazało się, że 2 dni po zaginięciu Teresy do Pakistanu poleciała kobieta, nosząca takie samo nazwisko jak były partner Inger Lise. Najpierw mieszkała w Islamabadzie. W 1990 roku 2 Pakistańczyków działających na zlecenie norweskiej policji pod przykryciem pojechało do Pakistanu. Udali się w okolice, z których pochodził były partner Inger Lise, aby dyskretnie wypytywać i sprawdzić, czy Teresę mogłaby tam przebywać.
Nie znaleźli jednak żadnych śladów dziewczynki. Ten trop ostatecznie odłożono na bok. Przez kolejne lata w sprawie nie działo się nic przełomowego. Aż do 1996 roku, 8 lat po zaginięciu Teresy. Wtedy pojawiło się niesamowite wyznanie. Thomas Quick nie pojawiał się wcześniej w materiałach śledztwa dotyczącego zaginięcia Teresy Johannesen. Nie było informacji, aby ktokolwiek wskazywał go jako podejrzanego. Nie łączono go też z żadnym z kradzionych niemieckich samochodów, które pojawiały się w aktach sprawy. Thomas Quick, a właściwie Sture Bergwall, był szwedzkim pacjentem psychiatrycznym, który w latach 90. stał się znany jako rzekomy seryjny morderca. Właśnie pod nazwiskiem Thomas Quick funkcjonował wtedy w mediach, śledztwach i procesach. Dopiero później, gdy jego wyroki zaczęto uchylać, coraz częściej wracano do jego prawdziwego nazwiska Sture Bergwall. W tej części historii będę używał nazwiska Thomas Quick, ponieważ właśnie tak występował w aktach i przekazach z tamtego okresu. Na początku lutego 1996 roku psycholog Thomasa Quicka, Brigitta Stoll, która prowadziła z nim terapię kilka razy w tygodniu, skontaktowała się z prowadzącym śledztwo, Seppo Pentinenem. Powiedziała, że podczas terapii zaczęły pojawiać się chaotyczne informacje dotyczące czegoś, co Thomas Quick nazywał wydarzeniami norweskimi. W jego wypowiedziach pojawiała się także kobieta o imieniu Teresę, która była w ciąży. Quick miał nazywać jej nienarodzone dziecko Małą Teresę. Podczas terapii mówił, że imię Teresę ma dla niego silne znaczenie. W tym czasie Thomas Quick był już znany jako seryjny morderca. Udzielał wywiadów szwedzkim i norweskim dziennikarzom, opowiadając o swoich zbrodniach. Nowe informacje potraktowano więc bardzo poważnie. Quick był już wtedy skazany za 3 morderstwa i badano jego możliwy związek z kolejnym. Właśnie tak często wyglądał schemat jego sprawy. Thomas Quick zaczynał przypominać sobie pewne wydarzenia podczas terapii. Następnie informacje trafiały do policji, a w czasie przesłuchań jego wspomnienia stawały się coraz bardziej szczegółowe. Niedługo po tym, jak w terapii zaczął mówić o wydarzeniach norweskich, szwedzka i norweska policja rozpoczęły współpracę przy sprawie Teresy Johannesen. Norwescy śledczy nie mogli jednak uczestniczyć bezpośrednio w przesłuchaniu Thomasa Quicka. Przesłuchania prowadził Seppo Pettinen, ten sam funkcjonariusz, który prowadził rozmowy z Quickiem w związku z innymi morderstwami, do których ten przyznawał się w tamtych latach. Podczas przesłuchania 21 marca 1996 roku Thomas Quick powiedział o samym uprowadzeniu. Twierdził, że przyjechał do Fjell zieloną Hondą i był sam w samochodzie. Według jego relacji było południe, a słońce stało wysoko. Zaparkował przy skarpie. Nad skarpą, jak opisywał, znajdowało się osiedle Fjell, które przedstawił jako grupę drewnianych domów położonych przy drodze. Mówił, że wtedy pojawiła się dziewczynka. Szczegółowo opisywał jej wiek, blond włosy unoszone przez wiatr oraz ubranie. Miała być ubrana w bluzę i miękkie spodnie dresowe. Mówił, że dziewczynka odwróciła się, przeszła przed samochodem i spojrzała na niego, uśmiechając się. Według tej relacji miał zobaczyć jej duże przednie zęby. Ten obraz miał skojarzyć mu się z siostrą z młodości, której nienawidził. Wtedy, jak opisywał, miał zmienić się w inną część swojej osobowości, którą nazywał Ellington. Ellington miał wyskoczyć z samochodu, obezwładnić dziewczynkę i odjechać z nią. Potem, według jego opowieści, miała rozpocząć się seria brutalnych wydarzeń. Problem polegał jednak na tym, że niemal nic z jego historii nie zgadzało się z faktami. Fjell nie było osiedlem niskich domów jednorodzinnych, lecz blokowiskiem. Teresę Johannesen zniknęła wieczorem, kiedy padał deszcz, a nie w środku dnia, gdy słońce jeszcze świeciło. Nie była blondynką, lecz miała ciemne włosy. Nie miała dużych przednich zębów, przeciwnie. Brakowało jej 2 jedynek. Ubranie, które opisywał Thomas Quick, również nie zgadzało się z tym, co Teresę miała na sobie w dniu zaginięcia. W tej sytuacji jego pierwsza relacja nie zawierała właściwie żadnych zgodnych szczegółów. Można wręcz powiedzieć, że przypadkowa osoba, która siedziałaby wtedy przed telewizorem w zwykły wieczór,
prawdopodobnie podałaby bardziej trafny opis sprawy. Nie było w tej relacji niczego, co rzeczywiście zgadzałoby się z faktami. Mimo to przesłuchujący go Seppo Pettinen, zgodnie z protokołem przesłuchania, uznał, że podobne błędy często pojawiały się w relacjach Thomasa Quicka. Pettinen zapytał wtedy, czy mogą to być tak zwane świadome odstępstwa. Tym terminem Quick określał sytuacje, w których celowo podawał błędne informacje. Innymi słowy, informacje, które nie były prawdziwe. Było to pojęcie stworzone przez samego Thomasa. Seppo Pettinen, który rozmawiał wcześniej z różnymi dziennikarzami, tłumaczył wtedy, że według samego Quicka świadome odstępstwa miały pomagać mu radzić sobie z lękiem. Quick miał twierdzić, że nie był w stanie opowiedzieć całej historii wprost i od początku do końca. Według tej interpretacji podawał więc błędne informacje wymieszane z konkretnymi, sprawdzalnymi i rzekomo unikalnymi szczegółami. W marcu 1996 roku, po rozmowie o tak zwanych świadomych odstępstwach, Pettinen zapytał go, czy źle opisał wygląd Teresy. Kiedy informacje o sprawie Teresy trafiły do mediów wiosną 1996 roku, publikowano jej zdjęcia oraz podstawowe dane dotyczące zaginięcia w Fiel. Część informacji była więc publicznie dostępna. Thomas Quick często udzielał wywiadów, czasem także za wynagrodzeniem. Miał kontakt z wieloma dziennikarzami, a w artykułach prasowych publikowano szczegóły, które pojawiały się wcześniej w śledztwach. Później próbowano tłumaczyć, skąd mogły brać się jego błędne opisy. Obrońca Thomasa, Thomas Olson, wyjaśniał to w ten sposób. Quick miał mieć szczególny rodzaj pamięci obrazowej. Kiedy coś sobie przypominał, najpierw pojawiał się u niego jakby negatyw obrazu, który dopiero później w trakcie procesu przypominał, jak to wszystko wyglądało. Według tej teorii Quick potrzebował czasu i spokoju, aby wywołać właściwy obraz. Olson zwracał też uwagę, że publikowane w gazetach zdjęcia i informacje o sprawie Teresy mogły zaburzyć ten proces. Jak mówił Quick, nie miał wtedy pełnej kontroli nad tym, co nazywał procedurą wywoływania wspomnień. To, że małe domy jednorodzinne, które według Thomasa Quicka miały być miejscem porwania Teresy Johannesen, w rzeczywistości okazały się blokami, zostało z czasem wyjaśnione jako pomyłka. Jednak jeden szczegół z opisu Teresy, który podał Thomas Quick, miał później zyskać duże znaczenie w śledztwie. Według notatki służbowej z wiosny 1996 roku, kiedy postępowanie znajdowało się jeszcze na wczesnym etapie, Thomas Quick wspomniał, że pamięta jakiegoś rodzaju świeżą bliznę na prawym ramieniu Teresy. Kilka miesięcy później matkę Teresę zapytano, czy dziewczynka miała jakąś bliznę na prawym ramieniu. Jedyne, co przyszło jej wtedy do głowy, to fakt, że Teresę miała wcześniej rany w zgięciu obu łokci, które ewentualnie mogły zostawić ślady. Po tej rozmowie sposób zadawania pytań Thomasowi Quickowi zaczął się zmieniać. Nie pytano go już konkretnie o bliznę na prawym ramieniu. Zamiast tego Seppo Pettinen powiedział: miałeś jakieś wspomnienie dotyczące jej ramion, jakiejś zmiany skórnej albo czegoś podobnego? Thomas Quick najpierw się zawahał. Potem wskazał na górną część własnej ręki i mówił o jakimś zaczerwienieniu lub plamistości skóry. Pettinen dopytywał, czy widzi to właśnie tam, czy na całej ręce, albo na obu rękach. Thomas Quick odpowiedział, że chodziło o obie ręce. Ten szczegół później stał się ważnym elementem materiału dowodowego przeciwko Thomasowi Quickowi. Przedstawiono go tak, jakby już wiosną 1996 roku spontanicznie opisał, że Teresę miała rany w zgięciach łokci. Podkreślano przy tym, że nawet policja nie znała wtedy tej informacji. Ale tak zwane wydarzenia norweskie, jak początkowo nazwano je podczas terapii, nie dotyczyły już tylko Teresy Johannesen. W tym okresie Thomas Quick zaczął odzyskiwać kolejne wspomnienia. W 1989 roku 2 chłopców zniknęło bez śladu ze środka dla uchodźców w Oslo. Thomas Quick, który potrafił wskazać ich na zdjęciu, twierdził teraz, że ich również zamordował. Podczas przesłuchań pojawiało się coraz więcej szczegółów dotyczących tych rzekomych zabójstw. Jak miał zwabić chłopców do samochodu, zabić ich, poćwiartować ciała i je zakopać.
W gazetach publikowano artykuły o jego przyznaniach wraz ze zdjęciami ośrodka dla uchodźców i obu chłopców. Pod koniec kwietnia 1996 roku Thomas Quick został przewieziony do Norwegii. Najpierw pojechano do ośrodka dla uchodźców, gdzie miał opowiedzieć o sprawie 2 zaginionych chłopców. Kiedy Thomas Quick wskazał innych młodych uchodźców i powiedział, że ich rozpoznaje, śledczy kontynuowali działania. Następnie pojechano w miejsce związane ze sprawą Therese Johannesen. Kiedy mieli jechać w kierunku Fjell, pojawiły się problemy z odnalezieniem właściwego miejsca. Według późniejszych relacji prokurator przerwał sytuację i zasugerował, że nie trzeba informować Quicka, że się myli. Tłumaczono to m.in. gęstą mgłą. W praktyce oznaczało to, że prowadzono go dalej. Krytycy tej części śledztwa zwracali później uwagę, że mimo wielu godzin czynności śledczych nie reagowali na to, jak oczywiste było, że Thomas Quick nie wie, o czym mówi. Zamiast tego miał otrzymywać informacje i sugestie. Próbowano odtworzyć trasę na Fjell, ale Quick nie potrafił samodzielnie wskazać żadnego konkretnego miejsca. Ostatecznie śledczy zawieźli go w okolice, gdzie według ustaleń policji Therese miała zniknąć i pytali, czy to właśnie tam. Kilka razy w trakcie tego tygodnia prowadzący przesłuchania interpretował ruchy i niejasne wypowiedzi Quicka jako oznaki, że zbliżają się do czegoś trudnego. Kiedy samochód skręcił w stronę osiedla bloków, gdzie mieszkała Therese, Quick miał powiedzieć, że dom znajduje się gdzieś dalej. Następnie pojechano w stronę kościoła, gdzie Thomas Quick stwierdził, że zabił Theresę. Tam opowiadał śledczym, co według jego wersji wydarzeń miało się później stać z ciałem dziewczynki. Następnie śledczy pojechali do lasu niedaleko granicy ze Szwecją. To właśnie tam, według Thomasa Quicka, miało zostać porzucone ciało Therese Johannesen. Był to gęsty las, pod stopami szeleściły liście i łamały się gałęzie. Quick twierdził, że właśnie w tym miejscu miał wyjść z samochodu i przemienić się w Ellingtona, postać, którą opisywał podczas terapii jako swoje złe alter ego. Według jego relacji Ellington był brutalną, agresywną częścią jego osobowości, która miała odpowiadać za zabójstwa. Po rozmowie ze swoim adwokatem Thomas Quick kontynuował składanie wyjaśnień. 25 kwietnia 1996 roku przekazał śledczym kolejne szczegóły dotyczące miejsca w lesie. Z jego relacji wynikało, że część obrazów, które opisywał, mogła pochodzić z innego zdarzenia lub innego miejsca związanego z wcześniejszą sprawą z 1988 roku. W maju 1996 roku Thomas Quick opowiedział również o mężczyźnie, którego wcześniej wskazywał w związku ze sprawą Ienona Leviego i z którym, jak twierdził, miał utrzymywać relację seksualną. Teraz utrzymywał, że ten sam mężczyzna był zamieszany także w tak zwane wydarzenia norweskie. Według Quicka po zabójstwie Ienona Leviego obaj mieli próbować naprawić swoją relację i dlatego trafili do psychologa. Quick twierdził dalej, że razem zamordowali jednego z 2 chłopców, uchodźców, którzy zniknęli z ośrodka dla uchodźców. Później mieli zabrać kolejnego chłopca, wywieźć go do lasu i tam również go zabić. Według jego relacji ciało jednego z chłopców miało zostać ukryte mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie wcześniej miał porzucić ciało Johannesa Flodena, kolejnej osoby, którą Quick przedstawiał jako swoją ofiarę. Ale tego samego dnia, w maju 1996 roku, pojawiła się informacja, która podważyła całą tę opowieść. 2 chłopcy, uchodźcy, których Thomas Quick rozpoznał na zdjęciach i których rzekomo miał zamordować, żyli. Po zniknięciu z ośrodka przedostali się do Szwecji. Jeden mieszkał w Sztokholmie, a drugi wyjechał do Kanady. Mimo tego jedna z osób zaangażowanych w sprawę mówiła mediom, że nadal wierzy, iż Quick mówi prawdę o tym, iż zabił więcej osób, choć niekoniecznie chodziło o tych chłopców. Śledztwo w sprawie Therese toczyło się więc dalej. Zaledwie kilka tygodni później rozpoczęto jedną z najdroższych operacji poszukiwawczych w historii Norwegii. 18 maja 1996 roku rozpoczęto przeszukiwanie jeziora, które Thomas Quick wskazał jako miejsce ukrycia szczątków.
Norwegowie sprowadzili ciężki sprzęt, w tym sprzęt wiertniczy, i rozpoczęli pracę na bardzo dużą skalę. Z jeziora usunięto ogromną ilość wody i osadów dennych. Cała operacja trwała około 8 tygodni. Nie znaleziono niczego. Jezioro, w którym Thomas Quick twierdził, że porzucił szczątki Therese Johannesen, okazało się puste. Kiedy śledczy zapytali go później o to, Quick zmienił wersję. Powiedział, że w jeziorze miały znajdować się tylko narządy wewnętrzne. Resztę ciała, według jego nowej wersji, miał zabrać ze sobą i ukryć w innym miejscu. Norweska policja podkreślała wtedy, że nie będzie mowy o akcie oskarżenia, dopóki Thomas Quick nie wskaże miejsca, gdzie znajdują się szczątki Therese. W kolejnych przesłuchaniach wielokrotnie pytano go, gdzie policja ma ich szukać. Quick twierdził, że miejsce to nosi w sobie od lat, ale potrzebował ponownego obejrzenia nagrań wcześniejszych czynności w terenie, aby dokładnie je wskazać. Kilka razy wracano więc do jego wcześniejszych przyznań dotyczących śmierci Therese. W lutym 1997 roku, rok po pierwszych rozmowach o tej sprawie, do śledztwa włączono profesora psychologii Svena Christiansena, który pełnił rolę konsultanta. W swoich wskazówkach sugerował, że Quick może przekazywać informacje w sposób pośredni, na przykład poprzez gesty, reakcje lub spojrzenia. Zalecał, aby śledczy uważnie obserwowali jego zachowanie i zwracali uwagę na to, co go porusza. W tym czasie ponownie wrócił temat lasu. Podczas jednego z przesłuchań Seppo Pettinen zapytał Quicka, co ma na myśli, mówiąc wcześniej zniknęła na zawsze. Wtedy Quick miał się rozpłakać i powiedzieć, czy pies może znaleźć coś, co zostało spalone? Dopiero wtedy pojawiła się nowa wersja. Quick zaczął twierdzić, że części ciała Therese zostały spalone. Według tej wersji wcześniejsze niepowodzenia policji wynikały z tego, że wcześniej nie mówił całej prawdy. Teraz twierdził, że do jeziora trafiły jedynie miękkie tkanki, a pozostałe części ciała spalił. Zamiast zatrzymać się przy tym, że jego wersje po raz kolejny się zmieniają, śledczy ruszyli za nowym tropem. Do poszukiwań wykorzystano psa tropiącego zwłoki. Pies został wypuszczony w lesie. Przemieszczał się po terenie, obwąchiwał różne miejsca, aż w końcu zatrzymał się przy miejscu, gdzie znajdowały się ślady ogniska. Tam pies zaznaczył trop. Zebrano więc materiał z paleniska i przekazano go do analizy. Badanie trwało bardzo długo. Specjaliści musieli przeanalizować wiele drobnych spalonych fragmentów. Część ważyła mniej niż gram, inne zaledwie kilka gramów. W styczniu 1998 roku nadeszła opinia profesora z Uniwersytetu w Oslo. Uznano ją za przełom, a właściwie za pierwszy przełom w całym śledztwie dotyczącym Quicka. Po raz pierwszy informacje pochodzące od Thomasa Quicka miały doprowadzić do konkretnego znaleziska. Wśród małych, spalonych fragmentów zebranych z paleniska w lesie znaleziono dwa elementy, które według ówczesnej oceny miały być fragmentami szkieletu młodego człowieka. Dziecka w wieku od 5 do 15 lat. Nie udało się uzyskać żadnego DNA z maleńkich fragmentów, które ważyły mniej niż gram. Jednak sam fakt, że odnaleziono je dokładnie w miejscu wskazanym przez Thomasa Quicka jako miejsce spalenia części Therese Johannesen, sprawił, że prokurator Christian van der Kwast uznał, że niemal wszystko wskazuje na to, że są to szczątki Therese. Media informowały wtedy, że po raz pierwszy znaleziono ludzkie szczątki w miejscu, który szwedzki seryjny morderca Thomas Quick wskazał jako miejsce spalenia ciała 9-letniej Therese Johannesen. W marcu 1998 roku Norwegia przekazała całą sprawę Szwecji. 4 lata później Thomas Quick został oskarżony przed sądem Hedemora. Proces odbył się jednak w specjalnej sali bezpieczeństwa w Sztokholmie. 10 lat po zaginięciu dziewczynki, 2 czerwca 1998 roku, Thomas Quick został uznany za winnego morderstwa Therese Johannesen i skierowany na dalsze leczenie psychiatryczne. W uzasadnieniu wyroku szczególnie podkreślano, że podał poprawnie informacje dotyczące zarówno samej ofiary, jak i wyglądu Therese.
Ponieważ fragmentów nie można było poddać badaniom DNA, a sam Quick nie wykluczał, że mogły pochodzić od innej ofiary, sąd zaznaczył, że nie stanowią one bezpośredniego dowodu łączącego go z Teresę. Uznano jednak, że wzmacniają jego relacje. W 2008 roku Thomas Quick wystąpił jednak w dokumencie szwedzkiej telewizji, gdzie wycofał swoje przyznanie. Powiedział wtedy: „Chcę wreszcie powiedzieć prawdę dla samego siebie. Nie popełniłem żadnego z morderstw, za które zostałem skazany. Nie popełniłem też żadnego z innych zabójstw, do których się przyznałem”. Rozpoczął się wtedy wieloletni proces ponownego badania wszystkich spraw. Adwokaci Thomas Olson i Martin Kulberg analizowali kolejne postępowania i jedne po drugim. W sprawie Terese Johannesen kluczowe pozostawały fragmenty kości znalezione przy ognisku. Było to jedyne konkretne znalezisko, do którego policja dotarła podczas poszukiwań szczątków rzekomych ofiar Quicka. Obrona zażądała więc ponownego przebadania tych fragmentów. Zgodzili się na to zarówno prokuratorzy, jak i strona norweska. Szczątki przekazano nowemu ekspertowi w Szwecji. Kiedy analiza została zakończona, wynik okazał się szokujący. Jak wspominał później Thomas Olson, zadzwonił do niego sam prokurator i zapytał: „Czy możesz zgadnąć, co wykazała ekspertyza?” Okazało się, że fragmenty uznane wcześniej za dziecięce kości w rzeczywistości były materiałem syntetycznym, drewnem i klejem. Nie były ludzkimi szczątkami. Według późniejszej relacji w środowisku prokuratorskim zaczęto żartobliwie przezywać prokuratora Christina van der Kwasta z powodu kompromitacji związanej z tym odkryciem. W 2010 roku, 2 lata po wycofaniu przyznań przez Thomasa Quicka, przyznano mu wznowienie postępowania w sprawie Terese Johannesen. Sąd apelacyjny stwierdził dodatkowo, że Sture Bergwall, bo tak naprawdę się nazywał, mógł mieć alibi na czas zaginięcia Teresy. Istniały informacje, że w tym czasie pracował w Torsby. Była to informacja, której nigdy nie przedstawiono podczas procesu w 1998 roku. W 1988 roku, kiedy Teresa Johannesen zginęła, Bergwall prowadził kiosk w Rysheta razem z młodszym znajomym. W jednej z notatek, która nigdy nie trafiła do akt głównego śledztwa, znajdowała się informacja, że to właśnie Bergwall wpisywał dzienne utargi za 2 i 3 lipca 1988 roku. Teresa zaginęła w Drammen, około 450 km od tego miejsca, 3 lipca. Ostatecznie Thomas Quick, dziś ponownie używający nazwiska Sture Bergwall, został uniewinniony w sprawie morderstwa Terese Johannesen. Decyzja była bezpośrednim skutkiem wznowienia postępowania i wycofania aktu oskarżenia przez prokuraturę. Kiedy Quick wycofał swoje przyznanie, prokuratura uznała, że nie istnieją wystarczające dowody, aby utrzymać wyrok. Sprawa Thomasa Quicka stała się później jednym z najważniejszych przykładów błędów śledczych i ryzyka fałszywych przyznań do winy w historii Skandynawii. Po latach zaczęto zwracać uwagę na potrzebę reform metod przesłuchań. W Szwecji rozpoczęto pracę nad nowym krajowym modelem przesłuchań policyjnych. Mia Åkermansson, badaczka psychologii kryminalnej z Uniwersytetu w Göteborgu, podkreślała, że wcześniej konfrontacyjne techniki przesłuchań znacząco zwiększyły ryzyko fałszywych przyznań. Nowy model miał opierać się na obiektywnym badaniu różnych hipotez, zamiast skupiania się wyłącznie na jednej wersji wydarzeń. Według krytyków właśnie tego zabrakło w śledztwie dotyczącym Thomasa Quicka. Śledczy zbyt szybko przyjęli założenie, że jest winny i przestali szeroko analizować inne możliwości. Śledztwo dotyczące Thomasa Quicka opierało się na metodzie przesłuchań, która miała być niekonfrontacyjna. Zamiast naciskać na podejrzanego, starano się zachęcać go do przypominania sobie i opowiadania. Problem polegał jednak na 2 rzeczach. Po pierwsze, podczas pierwszych przesłuchań Quick bardzo często był niepewny albo całkowicie mylił się w kluczowych szczegółach spraw. Jednocześnie potrafił bardzo szczegółowo opowiadać o emocjach i przeżyciach. Po drugie, śledczy i przesłuchujący sami dostarczali mu informacji, dzięki którym jego opowieści zaczynały coraz bardziej przypominać rzeczywiste wydarzenia. Wszystkie błędy i nieścisłości pojawiające się podczas śledztwa tłumaczono jako tak zwane świadome odstępstwa.
Dodatkowo ani przesłuchujący, ani prokuratorzy przez długi czas nie podważali teorii o wypartych wspomnieniach. Dziś wielu ekspertów uważa, że sytuacja wygląda inaczej niż 12 lat temu. W środowisku policyjnym i prawniczym pojawiła się znacznie większa wiedza na temat pamięci, fałszywych wspomnień i ryzyka błędnych przesłuchań. Badaczka psychologii kryminalnej Mia Okermanson zwracała uwagę, że choć nowy podręcznik przesłuchań dla policji był krokiem w dobrą stronę, nadal pozostawiał wiele miejsca na interpretację. Jej zdaniem powinien zawierać więcej wiedzy dotyczącej sprawdzania różnych hipotez, technik wspomagających pamięć, sposobów prezentowania dowodów oraz metod ograniczających ryzyko fałszywych przyznań. Podkreślała również, że sam dokument nie wystarczy. Jej zdaniem policjanci muszą być regularnie szkoleni, ponieważ bez odpowiedniego przygotowania nawet najlepsze procedury mogą pozostać jedynie teorią. Po uniewinnieniu Thomasa Quicka sprawa zaginięcia Teresy Johannesen ponownie utknęła w martwym punkcie. Śledztwo straciło już ponad 10 lat. Matka Teresy, Inger Lise Johannesen, rozpoczęła walkę o ponowne otwarcie sprawy. Zaangażowała adwokata i próbowała przekonać policję do wznowienia śledztwa. Usłyszała odmowę. Wtedy do działania włączyli się wolontariusze. Razem z prawnikiem rodziny analizowali stare tropy i próbowali na nowo sprawdzać informacje, które przez lata mogły zostać pominięte. Po roku pracy przygotowali własny raport. Jednym z najważniejszych wątków, na które zwrócili uwagę, był tak zwany trop pakistański. Wiele osób uważało, że policja nigdy nie zbadała go wystarczająco dokładnie. Ponad 30 lat po zaginięciu sprawa ponownie wróciła do tego wątku. Przy pomocy brytyjskich specjalistów przygotowano obraz pokazujący, jak Teresę mogłaby wyglądać jako dorosła kobieta. Dziennikarz Per Oskar Rusta pojechał z tym zdjęciem do Pakistanu. Nie znalazł jednak żadnego śladu Teresy. W 2017 roku norweska grupa zajmująca się niewyjaśnionymi sprawami przy Kripos, krajowej jednostce policyjnej, ponownie otworzyła śledztwo. Szefowa policji w Drammen, Kristin Fossen, mówiła wtedy dla telewizji, że to naturalne, iż sprawa została ponownie oceniona przez specjalistów od Cold Case. Podkreślała również, że rodzina Teresy zasługuje na odpowiedź. Grupa analizowała zarówno stare, jak i nowe nazwiska pojawiające się w aktach, ale po 30 latach wiele rzeczy było już bardzo trudnych do sprawdzenia. Szef zespołu Cold Case przy Kripos przyznał, że po tak długim czasie praktycznie niemożliwe stało się weryfikowanie dawnych alibi. W trakcie nowego śledztwa ustalono także, że kobieta, która po zaginięciu Teresy poleciała do Pakistanu i nosiła to samo nazwisko, co były partner matki dziewczynki, w rzeczywistości nie była z nim spokrewniona. Zbieżności nazwisk okazały się przypadkowe. Były partner matki Teresy oraz jego rodzina mówili później mediom, że teoria sugerująca ich udział w zaginięciu była dla nich bardzo obciążająca i krzywdząca. Zaprzeczali, aby mieli cokolwiek wspólnego ze zniknięciem dziewczynki. W listopadzie 2019 roku grupa Cold Case ponownie zamknęła śledztwo. Policja podkreślała, że przeprowadzono bardzo dokładną analizę sprawy i że wszyscy zaangażowani chcieli znaleźć odpowiedzi dla rodziny. Jednocześnie przyznano, że możliwości rozwiązania sprawy po tylu latach są bardzo ograniczone i dalsze prowadzenie śledztwa nie daje realnych szans na przełom. Sprawa uległa już przedawnieniu. Jedyną nadzieją rodziny pozostaje dziś to, że ktoś zdecyduje się wreszcie powiedzieć prawdę, zwłaszcza, że nie grozi już mu za to odpowiedzialność karna. W 2020 roku dzięki nowym metodom badań udało się odzyskać DNA Teresy Johannesen z poduszki i gumki do ścierania należących do dziewczynki. Oznacza to, że gdyby w przyszłości pojawiły się nowe ślady lub materiał dowodowy, możliwe byłoby ich porównanie z profilem DNA Teresy. W 2026 roku sprawa Teresy Johannesen pozostaje jedną z najbardziej znanych, nierozwiązanych spraw zaginięcia w Norwegii. Teresy nigdy nie została odnaleziona. Nie wskazano również osoby, która w świetle obowiązujących ustaleń mogłaby zostać uznana za sprawcę jej zniknięcia. Przez lata w tej sprawie pojawiały się kolejne tropy, podejrzenia i fałszywe odpowiedzi.
Najgłośniejszą z nich była historia Thomasa Quicka, naprawdę Sturego Bergwalla, którego przyznanie się po latach okazało się niewiarygodne, a wyrok w tej sprawie został uchylony. Dziś Sture Bergwall mieszka w Szwecji i od lat żyje poza życiem publicznym. Po uniewinnieniach wrócił do swojego prawdziwego nazwiska i wielokrotnie mówił, że nigdy nikogo nie zamordował. Jego sprawa do dziś pozostaje jednym z największych skandali sądowych i psychiatrycznych w historii Skandynawii. A jednak mimo dziesiątek lat śledztw, ogromnych kosztów i tysięcy godzin prac policji, najważniejsze pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Co naprawdę wydarzyło się 3 lipca 1988 roku? Dziś wiemy tylko jedno. 9-letnia dziewczynka wyszła pewnego letniego wieczoru w Drammen i już nigdy nie wróciła. Dziękuję, że byliście ze mną w tej historii. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.